Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się montażem skrzyni do silnika Taudiego. Przed tym jeszcze czeka nas parę rzeczy, bo musimy zamontować sprzęgło, uszczelniacze półosi wymienić, założyć łożysko oporowe na skrzynię, łapę do łożyska oporowego, a potem to wszystko zmontować w całość. Zapraszam Was na film. Skrzynię mamy przygotowaną, silnik też. Położyliśmy sobie to wszystko na stole, żeby było troszkę wyżej, żeby troszkę łatwiej się to wszystko składało do kupy, bo jak jest na ziemi, to jest dość niewygodnie. Także przygotujemy teraz sobie skrzynię, włożymy nowe uszczelniacze półosi, założymy łożysko oporowe, łapę do skrzyni, no i pomału do celu. Później zajmiemy się sprzęgłem. Założymy sprzęgło, przykręcimy sprzęgło i będziemy mogli pasować skrzynię z silnikiem. Także Super. biorę się do roboty. Mam tutaj przygotowane nowe uszczelniacze. Tutaj mamy stare. Troszkę się nimi wspomogę, żeby założyć te nowe uszczelniacze na swoje miejsce. I tyle, także zobaczcie jak to będzie wyglądać teraz. Jeszcze pomłoteczek. Jest? Mamy uszczelniacz na miejscu. Siedzi. Subcio. Robimy sobie troszkę miejsca. Ten już wykorzystaliśmy. Obrócimy sobie skrzynię. I będziemy zakładać tutaj w to miejsce. Też sobie delikatnie przejedziemy włókninką. Dobra. Przedmuchane. Bierzemy uszczelniacz i pasujemy go w miejsce. Gra i starym uszczelniaczem delikatnie sobie wezmę na oliwie go tutaj, żeby łatwiej się wśliznął. Jestem z powrotem. Delikatnie sobie wycentruję. Tak naprawdę bardzo delikatnie, żeby nie bić po tej gumie. I do tego używam właśnie starego uszczelniacza. Mam troszkę jeszcze z tej strony brakuje. Pyk, jeszcze w dół. Taki jakby głuchy dźwięk, to znaczy, że już ten uszczelniacz się tam oparł o końcówkę i już dalej nie pójdzie, tak? Jeszcze troszkę. Wydaje mi się, że jest ok. Przedmucham tylko. O. Utleniło się aluminium po myciu, dlatego taki biały pył leci. Także uszczelniacze mamy założone z jednej i z drugiej strony. Przejdziemy teraz do montażu łapy sprzęgła i łożyska oporowego. Tutaj mam przygotowaną taką już odświeżoną. Drucik też jest
był w ocynku, także montuję na skrzynię. To jest taka specjalna guma, która zabezpiecza przed dostawaniem się brudu i syfu. Mamy nowe jeszcze w folii łożysko oporowe. I je będziemy tutaj pasować w to miejsce. Ciach i ciach. Jeszcze sobie przesmaruję tutaj to miejsce, na którym to łożysko pracuje, żeby miało łatwiej. Dwa razy. Super. I montuję łożysko. Widzicie? Tutaj mamy mocowany wysprzęglik w tym miejscu na te dwie śruby i on tutaj po wciśnięciu sprzęgła następuje odepchnięcie tej łapy, czyli dociśnięcie łożyska do sprzęgła, tak naprawdę do docisku, który rozsprzęgla tarczę sprzęgła, no i przez to mamy rozsprzęgloną skrzynię z silnikiem. To już jest zamontowane? Tego się nie przykręca nic? Nie, to jest zamontowane tak na gotowo. Serio? To tyle roboty, żeby coś wyjąć i włożyć? Czy całą skrzynię zdjąć i tak dalej? Żeby coś wyjąć i Tak. włożyć? Tak. Na szczęście w Hondach, przynajmniej w Preludach, z którymi miałem do czynienia, bardzo rzadko kiedy zużywa się tak naprawdę to łożysko. No jest trochę roboty ze zdjęciem skrzyni, ale nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Znam auta, w których gorzej po prostu jest zdjąć skrzynię, a na dodatek tego niektóre samochody mają po prostu ten wysprzęglik zamontowany tutaj w środku, więc jeżeli nam cieknie wysprzęglik, to i tak musimy zrzucić skrzynię. Tu jest to takie mechaniczne rozwiązanie przez tą łapę właśnie, co powoduje, że jeżeli mamy wyciek z wysprzęglika, to po prostu go odkręcamy i wymieniamy i to jest dużo łatwiej, bo nie trzeba skrzyni ściągać. A łożysko oporowe tak naprawdę, jeżeli jest dobrej jakości, przynajmniej te oryginały, no to bardzo długo wytrzymują, więc nie trzeba tego jakoś wymieniać bardzo często. No chyba, że ktoś spali sprzęgło, czy skończy sprzęgło, no to wtedy pasuje wymienić w komplecie razem ze sprzęgłem takie łożysko, żeby właśnie potem nie było kłopotu, że wymieniliśmy sprzęgło, łożysko zostało stare i nagle zaczęło huczeć, prawda? Bo to tak Dwa razy dwa roboty. razy robota, że tak powiem, no nie? Spoko. Co jeszcze? Nie uderz się. Okej, mamy to. Założone mamy uszczelniacze, łożysko, łapę. Tak naprawdę moglibyśmy montować już skrzynię, ale musimy jeszcze zamontować sprzęgło na kole zamachowe. Czyli tutaj. Czyli tutaj. Ja tutaj mam takie śrubki przygotowane. Mam też taki przyrząd. Kiedyś wujek mi wytoczył. Taki oto kołek osi na tych. A na co jest kołek? Na wampiry! Tutaj mam taki kołek na wampiry, a tak naprawdę centruję nim sobie tarczę sprzęgła względem skrzyni, żeby potem móc bez problemu trafić wałkiem atakującym właśnie w koło zamachowe. Okej. Tak to się prezentuje. Zakładamy tarczę. Nie z tej strony. Tak. Zakładamy docisk. Teraz tylko wycelować go. To jest ta część, kiedy zawsze trafiasz za trzecim razem? Nie. Nie? Skąd? Popatrz. Udało mi się za pierwszym. Ale to jest to, tak? Tak, dokładnie.
No. Zawsze, bo są 3 bolce takie centrujące, to ten docisk i zawsze jak zakładam ten docisk do Hondy, to za pierwszym razem nie wyceluję, więc obracam go w jedną stronę i dopiero za trzecim razem trafię. Do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka, dokładnie. Dobrze. Teraz sobie sprawdzę w manualu moment, z jakim ma to być dokręcone, ale tu Ja jest, zobaczę, gdzie masz telefon? nie był tam na pudełku. To jest w engine? Chyba w skrzyni. Nie ma takiego działu, a jest. Chyba jest. Coś jest. Czyli to jest docisk, tak? Tak. 26 N. Blokuję sobie w ten sposób. 26, tak? Tak. Tak mi się wydawało. 25 i 1. Przykręciliśmy już całe sprzęgło do koła zamachowego. Wyciągamy teraz kołek na wampiry i posłuży mi on jako wskaźnik, bo tutaj w międzyczasie przygotowałem sobie śruby, którymi będziemy przykręcać skrzynię do bloku. Teraz najcięższa robota przede mną, bo muszę tą skrzynię wziąć w ręce i włożyć na miejsce. Czyli Także, będę musiała Ci pomóc pewnie, tak? bardzo możliwe, albo będziesz się ze mnie śmiać, jak będę tutaj jakieś wygibasy tworzył. Może nie, może Ci pomogę. Dobra. Czyli nagrywamy, tak? No spróbuj nagrać, jak Dobra. nie to mi pomożesz. Dobra, już nam nie poleci. O, O, silnik nam teraz zaczyna odlatywać. Dobra, musisz mi jednak pomóc, bo musimy delikatnie przesunąć całość, żeby oparło się na skrzyni. Gdzie będzie już. tu? Teraz muszę sobie po prostu tylko przypomnieć, które śruby gdzie były. Ale tak, tutaj mamy dwie, więc te dwie, one są dłuższe akurat niż to. Okay. W końcu to zaczyna być w całości. W końcu zaczyna wyglądać jak silnik, tak? Nie no. To nie mówię, ale w całości szkoda. jest. A Skoda. Skoda Fabia. Weź. Pozostaje nam dokręcić śruby. Jeszcze może uda nam się założyć tutaj rozrusznik i to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten film dzisiaj. Pomału, małymi kroczkami, byle do celu. Dobra. Znajdę rozrusznik, mam go na półce i zaraz jestem. Mam go. Udało się go znaleźć. Był na wierzchu, bo to niedawno się nim zajmowaliśmy.
Co z nim robiliśmy? Malowaliśmy go. Tak, był odświeżany. O, dosyć długo pomalowane. A w dobrą stronę to zakładasz? Wiesz co, muszę tutaj... Tak, dobrą. Tylko co się dzieje? Tylko jest po prostu dużo farby. Tutaj na obwodzie. Musimy delikatnie to przejechać papierkiem, Okej. żeby sobie łatwo, gładko weszło. Zrusznik i śrubę. Zmieniałeś tutaj skrzynię, tak? Na inną? Skrzynia jest zastosowana w tym momencie z poliftowego 16V, czyli takiego silnika jak tutaj na wtrysku, tylko z polifta. Bo wcześniej była skrzynia krótka z gaźnikowca. No i te przełożenia były krótsze, więc i spalanie większe i tak dalej, więc właściciel stwierdził, że chciałby mieć po prostu dłuższą skrzynię. No i taką założyliśmy właśnie do tego silnika. Czyli taką jak teoretycznie powinna być, tak? Bo Yy, przy tych silnikach na teoretycznie wtrysku były tak, takie skrzynie, tak? tylko to jest jeszcze, tu jest jeszcze na takiej zasadzie hybryda, bo silnik to jest poliftowe B20A7, Okej. ale ono nie pamiętam czy wychodziło z tą skrzynią, bo skrzynia jest typowo od B20A9. Te silniki naprawdę się nie różnią wieloma szczegółami, tylko tam parę rzeczy, ale to już nie wywód na to. Ale to wszystko pasuje. Jest różnica, jeżeli chodzi o przedlift, polift, bo tam zmieniali po prostu koło zamachowe i tak dalej, więc na to by można inny odcinek na ten temat nakręcić, ale nie będziemy się teraz na tym skupiać. Jest założona skrzynia z poliftowej 16 do poliftowej 16. Czyli jak tutaj była ta skrzynia z tego EX-a, to co się działo? Jakby... Były krótsze przełożenia, 1, 2, 3. Czyli szybciej się można było rozpędzić? Tak, szybciej się samochód napędzał, ale za to piąty bieg też był krótszy i przez to maksymalna prędkość była dużo niższa. Poza tym, jeżeli jechał z jakąś stałą prędkością, to na krótszej skrzyni miał więcej obrotów. Czyli na przykład Czyli 4000. Tak, dokładnie, czyli większe spalanie. No a to jeżeli się podróżuje takim samochodem, no to jest mało ekonomiczne, że tak powiem. No i uciążliwe też, bo wiadomo, że wyższe obroty generują większy hałas i tak dalej. Więc padła decyzja na poliftową skrzynię z 16, która jest dłuższa i będzie po prostu wygodniej się tym samochodem jeździć. Czyli jak tak jedziesz z taką skrzynią, to masz takie wrażenie, jakbyś chciał kolejny bieg wyrzucić. W sensie z którą No jak na skrzynią? przykład jedziesz na autostradzie ze skrzynią taką jak była, czyli z EX-a, Tak, z krótszą to masz takie skrzynią. wrażenie, jakbyś chciał szóstkę wrzucić, tak? Tak, to masz takie wrażenie, jakby brakowało ci tego 6 biegu, żeby te obroty troszkę spadły, Żeby żeby ta zelżyć. prędkość, tak, żeby ulżyć silnikowi troszkę. No rozumiem. A teraz tak nie będzie, tak? Teraz będzie tak, że będzie wszystko ok. Okej, no dobra. Dobra, może to chwycimy śrubami. Czyli co, udało Ci się to troszkę Tak, przeszlifować? delikatnie to przeszlifowałem, ale widzę, że jeszcze tutaj jest. No to wyczyść to na spokojnie. Możesz coś jeszcze opowiedzieć ciekawego w tym czasie. Co byście chcieli wiedzieć? Nie wiem. Padło nowa tarcza sprzęgła, docisk był w bardzo dobrym stanie, więc go nie wymieniałem, ale stwierdziłem, że wymienię po prostu samą tarczę. No bo jak już składam silnik tak na gotowo, taki ładny i tak dalej, nie chcę się potem bawić w to, że za jakiś czas trzeba będzie wymienić tarczę sprzęgła, bo się skończyła, dlatego robię to po prostu z wyprzedzeniem. Tym bardziej, że komora jest polakierowana. Tak, i potem każda praca przy samochodzie dodatkowa, no to może się wiązać z uszkodzeniem, trzeba po prostu bardzo uważać, ale to nawet nie o to chodzi, tylko bardziej chodzi o to, żeby drugi raz nie robić tej samej roboty. Jeżeli miałem sprzęgło na wierzchu, tarczę na wierzchu, to po prostu ją wymieniam na nową i mam spokój, nie? No chyba, że byłaby naprawdę nowa, no to byś jej nie ruszał. Tak, no to wtedy tak. Ale ta nie była. Ta nie była, ta miała już swoje lata.
Dla sprostowania to teraz zdzierasz lakier, tak? Tak, Bo dopasowuję, trochę wygląda, jakbyś ten rozrusznik piłował. dopasowuję rozrusznik z Ursusa C330 do Hondy. A może on jest z Jelcza albo ze Stara. No naprawdę ciasno. O, teraz jakby było. Tu weszło, a tu jeszcze nie. Dobra, pociągniemy to śrubami No popatrz, jakby stąd, nie? i będzie jak znalazł. Tu mamy 17. Ładnie z tym czarnym to wygląda. Staram się tutaj nie używać właśnie pneumatu z jednego prostego względu, bo mam ocynkowane śruby i pneumat po prostu przez te drgania potrafi ten ocynk zedrzeć i ta śruba jest dalej ocynkowana, tylko że już nieładnie wygląda. Tylko Dlatego, wtedy jest na biało, tak? nie, czy jak bo to zostają jest? takie ślady po prostu nieładne. Aha. No. Jak widzicie, skończyliśmy już montaż skrzyni. Kolektor też już jest na swoim miejscu, zamontowany na gotowo. Przyszła uszczelka, więc już jest skręcony. Skrzynię zamontowaliśmy, wymieniliśmy w niej uszczelniacze na półosiach, wymieniliśmy łożysko oporowe, założyliśmy odświeżoną łapę, założyliśmy nową tarczę sprzęgła, założyliśmy całe sprzęgło na koło zamachowe, złożyliśmy to wszystko w jedną całość. Tak oto prezentuje się cały silnik. Bardzo ładnie. Także na dzisiaj wystarczy tej roboty, już jest późno, więc kończymy. Jeżeli Wam się podobał film, dajcie lajka, dajcie suba. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć. Już miałem kończyć robotę i zawijać się z garażu, ale postanowiłem jeszcze podokręcać łapę skrzyni, mocowania takie do wyciągania, takie ucha holownicze oraz mocowanie linki na linek biegów. Pokaż jeszcze raz, co jest co. Łapa, No. fabryczne takie uchwyty do wyciągania silnika, na przykład całej jednostki napędowej oraz mocowania linek na biegi. Super. Tak się prezentuje w całości. To już na tą chwilę to już jest koniec. Nie ma już nic. To już naprawdę wszystko. To już finito. Koniec. Kończymy na dziś. Cześć.